Dobrze, proszę Państwa, to zaczniemy. Dzisiaj miło nam gościć panią dr Annę Durkalec z Zakładu Astrofizyki Departamentu Badań Podstawowych NZBJ. No i w zasadzie powinienem powiedzieć, że pani doktor rzuci dzisiaj trochę światła na ciemną stronę wszechświata, ale byłaby to metafora chyba zupełnie nietrafiona w tym przypadku. A dlaczego? To już pani Ania sama nam wytłumaczy. Zapraszam. Dziękuję. Jeszcze to działa? Okej. Więc jak już się rzekło, nazywam się Ania Durkalec. Jestem adiunktem w BP4 w Warszawie i właśnie chciałabym poopowiadać trochę o ciemnej stronie wszechświata. Więc pierwsze, co Państwu przychodzi na myśl, jeżeli Państwo myślą o wszechświecie, to są zazwyczaj pewnie tego typu obrazki z teleskopu Hubble'a. To są tak zwane filary stworzenia, szumnie nazwane. To są po prostu takie filary pyłu, w których tutaj tworzą się nowe gwiazdy. Albo myślą Państwo o takim pięknym obrazku, to jest na przykład pozostałość po supernowej, zwana mgławicą oko kota. Tutaj na przykład, albo myślą Państwo o takich galaktykach, pięknych obrazach, galaktyka Andromedy na przykład, albo o naszym Słońcu, które naszej najbliższej gwieździe, albo po prostu o naszej planecie. I jak Państwo zauważyli, to wszystko jest piękne, kolorowe, świecące, ale niestety prawda jest taka, że zdecydowana większość wszechświata wygląda tak. No i tyle. Tak wygląda bardzo typowe miejsce we wszechświecie, ale to nie wszystko. Dodatkowo jest tam super zimno. Niestety we wszechświecie temperatura nie przekracza 3 kelwinów, czyli takie radosne minus 200, prawie 70 stopni Celsjusza. No i niestety tak to jest, że szacuje się, że ta cała materia, to wszystko, z czego my jesteśmy zbudowani, wszystkie galaktyki, wszystkie gwiazdy, cały pył, wszyscy my, cała nasza flora i fauna, wszystkie planety we wszechświecie, wszystkie nasze cudowne egzoplanety, które znajdujemy, cały internet, wszystko to stanowi niecałe 5% wszechświata, z całego ładunku energetycznego wszechświata, tak się wyrażę, całego składu wszechświata. Niestety we wszechświecie rządzi ciemna strona mocy. I ta ciemna strona mocy jest bardzo dominująca. Kolejna część wszechświata, takie mniejsze kółko, to jest coś, co stanowi 27% i coś, co nazwaliśmy ciemną materią. Na niej dzisiaj będę się głównie skupiać. Następna część wszechświata to jest coś, o czym wiemy jeszcze mniej, tak zwana ciemna energia, która stanowi 68% składu wszechświata i wiemy o niej tyle, że jest odpowiedzialna za przyspieszające rozszerzanie się wszechświata. Więc tak to wygląda, skupiamy się na razie na ciemnej materii. Czym jest ciemna materia? Jeżeli Państwo pójdą Państwo do astrofizyka, zadadzą Państwo astrofizykowi takie pytanie, to astrofizyk zrobi tak. Ciemna materia wiemy, że istnieje, ale nie wiemy, czym tak naprawdę jest. Wiemy, czym nie jest za to. Wiemy, że nie jest to pył i gaz, który jest w galaktykach. Wiemy, że to nie jest pył, który tam nie świeci albo nam przesłania coś. Wiemy, że nie jest to antymateria. Ponieważ jeżeli to by była antymateria, to by cząstki materii i antymaterii tak sobie anihilowały i tworzyły światło, czy tam emitowały fotony. Więc nie jest to antymateria. Ciemna materia nie jest antymaterią. Ciemna materia to też nie są czarne dziury. We wszechświecie to nie są czarne dziury, to nie są jakieś tam gwiazdy małe i ciemne, których nie widzimy. To nie jest to. Więc to skąd wiemy? Ciemna materia ma podstawowe 2 cechy, o których wiemy, że istnieją. Wiemy, że nie emituje światła, w ogóle żadnego, w żadnym zakresie promieniowania. To akurat zostało sprawdzone. Wiemy, że oddziałuje grawitacyjnie. No i tyle. To
skąd w ogóle wiemy, że istnieje? Otóż dzisiaj Państwu przedstawię 3 dowody. Pierwszy z nich to jest, policzyliśmy sobie, że czegoś brakuje. No i dowód numer 1 to wielka skalowa struktura wszechświata, czyli to, jak wygląda wszechświat tak w całości. Jeżeli byśmy wyszli poza wszechświat, jeżeli to by było możliwe, spojrzeli sobie na niego z góry, to jest wielkoskalowa struktura wszechświata, czyli to, jak galaktyki układają się we wszechświecie. I to, jak układają się we wszechświecie, bardzo fajnie potrafimy nawet zaprezentować na takich fajnych animacjach. To, co Państwo oglądają, to jest wycinek wszechświata, który został zaprezentowany w ramach przeglądu Vipers. Każda kropka na tej animacji to jest jedna galaktyka. Te takie czerwone obszary to są bardziej zagęszczone obszary, tutaj znajduje się bardzo dużo galaktyk. Takie niebieskie to są puste obszary, tam nie ma galaktyk. I to, co Państwo widzą, to tak jakbyśmy patrzyli, tutaj jesteśmy my i w tą stronę, w przeszłość wszechświata. To jest około, gdy wszechświat był w połowie swojego istnienia, czyli tak mniej więcej na 7 miliardach lat wstecz. No i tak układają się galaktyki, to tutaj to zielone to jest po prostu pokazane, jak te galaktyki się poruszają, w jakie struktury się tworzą. No i to jest wielkoskalowa struktura wszechświata, tak wygląda wszechświat, jakbyśmy go sobie zzoomowali, jakbyśmy my się zzoomowali na zewnątrz wszechświata. No i teraz problem polega na tym, że takie coś może istnieć tylko i wyłącznie, jeżeli oddziałują tam siły grawitacji. We wszechświecie, jeżeli mówimy we wszechświecie w takich skalach, to tam mówimy tylko i wyłącznie o grawitacji, inne oddziaływania w ogóle mogą się schować. Więc we wszechświecie grawitacja rządzi niepodzielnie. No i grawitacja ma tę fajną właściwość i obiecuję, że to jest ostatni wzór na tej prezentacji. Grawitacja ma taką właściwość, że jest wprost proporcjonalna do masy i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Czyli im coś bardziej masywniejsze i bliżej, tym większą siłą grawitacji oddziałuje. Tyle. No i w takim razie, skoro we wszechświecie rządzi grawitacja, no to jak powstało takie coś? A jakim cudem takie coś mogło się stworzyć w grawitacji, znaczy stworzyć we wszechświecie? Właśnie dzięki grawitacji, tylko żeby takie coś powstało, potrzebna jest masa. No więc aby takie coś powstało, potrzebna jest masa, potem dopiero wyrzeźbiliśmy to. No i tutaj się robi problem, ponieważ jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko to, co obserwujemy, tylko to, co widzimy, czyli tą naszą zwykłą materię świecącą, czyli powiedzmy, jeżeli byłby taki sobie skłębek zwykłej świecącej materii, taka galaktyczka tutaj, tylko nie umiem rysować galaktyk, więc zostało kółko. Więc jeżeli by sobie była taka galaktyka i gdzieś tam dalej były inne tego typu galaktyki, to jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie masę tych galaktyk, no to nie dałoby rady. Grawitacja byłaby za słaba, takie struktury by w ogóle nie powstały. Ale jeżeli do takiej galaktyki dodamy dużo niewidzialnej ciemnej materii, która oczywiście ma masę, czyli im coś masywniejsze, tym silniejsza siła grawitacji, i każda inna galaktyka miałaby taki zgęstek dużej ilości niewidzialnej materii wokół siebie, no to wtedy już grawitacja byłaby silniejsza i powstałyby takie piękne, i one by się skupiły. Miałyby czas, żeby się skupić i stworzyć coś, co nazywamy wielkoskalową strukturą wszechświata. I to ma taką fajną właściwość, że jeżeli właśnie taki zlepek ciemnej materii, on się gdzieś przesuwa, to ta galaktyczka, która się w środku znajduje, tego zlepku ciemnej materii, przesuwa się razem z nim. I teraz, jeżeli takie dwa zlepki się spotkają, to one się łączą w większy zlepek z 2 galaktykami na przykład. I w ten sposób powstało coś, co nazywamy wielkoskalową strukturą wszechświata. W ten sposób formują się galaktyki w grupy, w supergrupy, w filamenty, jak zwał, tak zwał. I w ten sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak właśnie takie struktury powstały. To jest symulacja milenium, wielka numeryczna symulacja, która pokazuje właśnie, jak wygląda wielkoskalowa struktura wszechświata. Możemy sobie zrobić taki travel i zobaczyć,
Każda kropka tutaj to jest jedna galaktyka. Czyli każda kropka to jest coś ala nasza droga mleczna. I gdyby nie ciemna materia, takie struktury nie mogłyby powstać. No i to obliczyliśmy i to wiemy. Więc to był pierwszy dowód na istnienie ciemnej materii. Dowód numer 2 to prędkość obrotu galaktyk. Wzięliśmy sobie galaktyki, na przykład taką spiralną galaktykę i zmierzyliśmy prędkość tego, jak porusza się jej dysk, albo prędkość tego, jak obracają się gwiazdy w takim dysku. No i jeżeli narysujemy sobie wykresik i weźmiemy tak, tutaj jest powoli, tutaj jest szybko, a tutaj jest odległość od centrum. I jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko to, co świeci w takiej galaktyce, no to nasz wykres powinien wyglądać tak. Wykres prędkości, tutaj powinno być powoli, tutaj powinno być najszybciej i tutaj leci sobie w dół odległość od centrum. Żeby to wszystko nam się nie rozwaliło, tak to powinno wyglądać. No ale poobserwowaliśmy te galaktyki i wyszło, że niestety to wygląda tak. No i się nie zgadza. Problem jest, czemu mamy taką straszną dużą? Wychodzi na to, że te gwiazdy tutaj poruszają się zbyt szybko, niż my byśmy się tego spodziewali. Jeżeli tak się poruszają szybko, to one powinny odlecieć, ale nie odlatują. Zostają w dysku, widzimy, obserwujemy galaktyki, nasza droga mleczna ma się całkiem dobrze. Co tutaj się stało? Tu jest właśnie animacja przedstawiająca, jak to wyglądać powinno, a jak wygląda. Znaczy powinno według nas i według naszych teorii, gdyby nie było ciemnej materii i jak to wygląda w rzeczywistości. No i teraz okazuje się, że galaktyka to nie tylko to, co widzimy tutaj, taki ładny dysk, to jest materia świecąca. Galaktyka to także jej halo, tak zwane, halo ciemnej materii. I ono zdecydowanie dominuje nad tym, co widzimy. One są bardzo duże i one otaczają, nie tyle w takim pięknym kółku, to jest tylko schematyczne, ale one po prostu otaczają taką sferą całą naszą galaktykę i wszystkie galaktyki, które obserwujemy we wszechświecie. No i dowód numer 3. Nie tylko sobie policzyliśmy, nie tylko zaobserwowaliśmy galaktyki, ale też zaobserwowaliśmy coś w końcu. To coś nazywa się soczewkowaniem grawitacyjnym, czyli dowód nasz numer 3. Soczewkowanie grawitacyjne. Proszę sobie wyobrazić, że próbują Państwo sobie zaobserwować galaktykę albo takie coś świecące we wszechświecie. Tu jesteśmy my, to coś świeci we wszystkich kierunkach, no i do nas dociera taki kawałek promieniowania, możemy to widzieć. Jeżeli nic nie stoi nam na przeszkodzie, to co widzimy z Ziemi wygląda tak. Całkiem fajny obraz, możemy sobie go pooglądać, zrobić zdjęcie, jesteśmy zadowoleni. Ale jeżeli ktoś nam wejdzie w obiektyw, nazwijmy go Marek, w normalnej sytuacji, jeżeli Marek wejdzie nam w drogę, no to zasłoni nam to promieniowanie, które pójdzie tędy i to, co zobaczymy, to będzie Marek. Nic więcej. Naszego źródła promieniowania nie zobaczymy. No i tyle. Ale jeżeli na przykład Marek ma dużą masę i przez dużą masę mam na myśli, Marek poszedł na siłkę, przypakował i teraz waży mniej więcej 1,6 razy 10 do 40 pudziana. To jest mniej więcej tyle. I powiedzmy, i w normalniejszych jednostkach to jest masa Słońca. Marek powiedzmy, że ma masę 10 do 12 mas Słońca. To jest mniej więcej tyle kilogramów. I teraz Marek, skoro ma taką dużą masę, to zakrzywia czasoprzestrzeń i dzięki temu światło zakrzywia drogę światła. Światło zamiast wędrować tam, omija trochę Marka i ląduje z powrotem na Ziemi. I to, co widzimy, to Marek z taką aureolką. To jest to źródło światła, które znajduje się za Markiem. No i w rzeczywistości wygląda to trochę tak, to było schematycznie. W rzeczywistości możemy obserwować takie obrazki. Tutaj znajduje się bardzo masywna galaktyka, właśnie o masie tak 10 do 12 mas Słońca. I coś, co nazywamy pierścieniem Einsteina, czyli przesoczewkowana galaktyka, która się znajduje za
za tym źródłem, za tą soczewką. O wdzięcznej nazwie LRG 3757. Ale nie tylko galaktyki mogą tworzyć mogą tworzyć takie obrazki. Na przykład, jeżeli mamy gromadę galaktyk. No i teraz okazuje się, że nawet cała masa tych wszystkich galaktyk tutaj nie pozwoliłaby na powstanie takiego efektu. Potrzebujemy tam czegoś niewidzialnego, potrzebujemy tam ciemnej materii. I to jest prawdziwy obrazek z teleskopu Hubble'a w ramach przeglądu SDSS. Jak to wygląda w praktyce, przedstawione jest na tej prezentacji. Jeżeli Państwo przesuwają taką soczewkę, taką gromadę galaktyk, to tutaj, na tle innych galaktyk, które znajdują się w tyle, to w ten sposób zachowują się te galaktyki, które są w tyle. I tego zjawiska nie bylibyśmy w stanie wytłumaczyć, gdyby nie właśnie obecność ciemnej materii. Czegoś, czego nie widzimy, a coś, co tam się musi znajdować i musi posiadać masę, żeby w ogóle taki efekt powstał. No i teraz mam dla Państwa zadanie. Czy ktoś z Państwa jest w stanie powiedzieć, ile tutaj jest przesoczewkowanych galaktyk? Które z tych puncików mogą być przesoczewkowanymi galaktykami? Ręka do góry, kto potrafi. Nie wszystkie. Na przykład te tutaj to są powtórzone obrazy tej samej galaktyki, która znajduje się gdzieś za tym obrazem i której nie bylibyśmy w ogóle w stanie zaobserwować, gdyby nie zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Trochę mniej widoczne, ale są również tutaj dwie takie same galaktyki. Ich obraz jest po prostu powtórzony. I to jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ jesteśmy w stanie zaobserwować ich przesunięcie ku czerwieni, jesteśmy w stanie zaobserwować ich widma i jesteśmy w stanie powiedzieć, że to są te same galaktyki. To nie są tylko bardzo podobne galaktyki, one znajdują się za tą gromadą, która właśnie działa jako soczewka i która musi posiadać bardzo duże ilości ciemnej materii, żeby to w ogóle taki efekt uzyskać. Więc to, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to tak. Przedstawiłam 3 dowody. Mamy pierwszy dowód na istnienie ciemnej materii, wielkoskalowa struktura wszechświata. Drugi dowód na istnienie ciemnej materii, rotacja galaktyk. Trzeci dowód, soczewkowanie grawitacyjne. Więc podsumowując, to co wiemy o ciemnej materii to tak. Wiemy, że coś tam jest. Wiemy, że to coś oddziałuje grawitacyjnie, ma dużą masę i wiemy, że jest tego dużo. No więc astrofizycy się zebrali i nazwali to ciemną materią. Dziękuję Państwu za uwagę.